Wyobraź sobie miasto, w którym czas zatrzymał się dokładnie w 1998 roku. Mieszkańcy wyszli z domów i już nigdy nie wrócili. Przestrzeń zamykają radzieckie bloki, temperatury sięgają -30 stopni Celsjusza, a po ulicach snują się niedźwiedzie polarne. To nie scenografia dreszczowca, to Pyramiden, opuszczone miasto w Arktyce. Podróż rozpoczyna się w porcie w Longyearbyen, gdyż do Pyramiden można dotrzeć jedynie drogą morską lub helikopterem. Tym razem jednak w porównaniu do Barentsburga kierunek jest jeszcze bardziej surowy i mniej dostępny. Rejs trwa średnio od 3 do 4 godzin i prowadzi na północny wschód przez Isfjorden, a następnie w głąb chłodniejszego Billefjorden. Warunki pogodowe dopisały, a widoczność była świetna, dzięki czemu mogliśmy w pełni podziwiać surowe, lecz przepiękne otoczenie. Po drodze mieliśmy przyjemność obserwować prześliczne maskonury, natomiast chwilę później majestatyczne wieloryby. Gdy dopłynęliśmy do górnej części Billefjorden, na horyzoncie pojawiło się ono, Pyramiden. Miasto położone jest dokładnie naprzeciwko olbrzymiego lodowca Nordenskjöldbren, którego ściana w czasach świetności Pyramiden sięgała znacznie bliżej miasta. Widok jest absolutnie wyjątkowy i jednocześnie działający na wyobraźnię pod względem surowości warunków, w których ludzie tutaj żyli. Muszę przyznać, że zbliżając się do miasta, ekscytacja mieszała się z nutką niepokoju. Pyramiden powstało na początku XX wieku jako osada górnicza. Początkowo należało do Szwedów, jednak szybko zostało sprzedane Związkowi Radzieckiemu. Nazwa miasta pochodzi od charakterystycznej pobliskiej góry w kształcie piramidy. W czasach swojej świetności mieszkało tu od 800 do 1000 mieszkańców i było to jedno z najlepiej zorganizowanych miast na całym Svalbardzie. Traktowane było prestiżowo, jako wizytówka Związku Radzieckiego w Arktyce. Znajdowały się tu szkoły, przedszkola, teatr, a nawet basen. Standard życia, jak na warunki arktyczne oraz ówczesne czasy, był wyjątkowo wysoki. Miasto funkcjonowało głównie dzięki wydobyciu węgla, a sama kopalnia była bardzo charakterystyczna. Jak całkowita większość kopalni na Svalbardzie, również ta w Pyramiden, zamiast schodzić w dół, drążona była w zboczu góry z powodu wiecznej zmarzliny, przez którą tradycyjne wydobycie byłoby zarówno trudniejsze, jak i bardziej kosztowne. Upadek miasta nastąpił w bardzo krótkim czasie. W latach 90. wydobycie przestało być opłacalne, a po upadku Związku Radzieckiego utrzymywanie tak odległej osady w tak skrajnych warunkach straciło jakikolwiek sens. Dodatkowo na decyzję wpłynęły tragiczne wydarzenia związane z katastrofą lotniczą z 1996 roku, gdzie w wyniku rozbicia się tupolewa lecącego z Moskwy do Longyearbyen zginęło wielu mieszkańców i pracowników Pyramiden. W 1998 roku Pyramiden zostało całkowicie opuszczone. Na dzień dzisiejszy Pyramiden nadal należy do rosyjskiej spółki Arctic Ugol, która na podstawie traktatu svalbardzkiego stworzyła tu osadę i wydobywała surowce. Nadmienić natomiast należy, że terytorium formalnie należy do Norwegii. Na miejscu na stałe przebywa od 5 do 10 osób, które zajmują się utrzymaniem pozostawionej infrastruktury i obsługą niewielkiego hotelu. Poruszanie się po mieście możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem posiadającym broń palną. Powodem jest zagrożenie przed niedźwiedziami polarnymi, które nierzadko nawet wchodziły do znajdujących się tam budynków, w tym również do wspomnianego hotelu.
Co więcej, zaledwie 4 miesiące przed moją wizytą, jeden z nich nie zareagował na strzały ostrzegawcze i zaatakował przewodnika, który w ostatniej chwili uciekł na skuterze. To pokazuje, że Arktyka rządzi się swoimi prawami, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Już od początku Pyramiden robi znacznie większe wrażenie infrastrukturalne niż Barentsburg. Miasto jest bardziej rozbudowane i lepiej zaplanowane, ale jednocześnie zdecydowanie bardziej surowe i odizolowane. Budynki mimo upływu lat zachowały się w zaskakująco dobrym stanie. Mimo iż wszędzie widoczna jest łuszcząca się farba, czy też niszczące drewno, niskie temperatury działają to jak naturalna kapsuła czasu. Podobnie jak w Longyearbyen, z powodu wiecznej zmarzliny infrastruktura poprowadzona jest nad ziemią. Rury zabudowane deskami biegną przez całe miasto. Zwiedzanie Pyramiden to doświadczenie zupełnie inne niż wszystko, co widziałem do tej pory. Budynki wewnątrz tworzą klimat jak z dreszczowca, w którym człowiek zastanawia się, co czeka za rogiem. Pomieszczenia i pozostawione w pośpiechu atrybuty z jednej strony budują pewnego rodzaju surrealistyczną atmosferę, natomiast z drugiej strony wyglądają tak, jakby ktoś opuścił je dosłownie wczoraj. Różnego rodzaju stare dokumenty, na które można tu natrafić, pozwalają zbudować sobie pewne wyobrażenie, jak faktycznie wyglądało tu życie. Piec, w którym palono w pośpiechu dokumentację, również działa na wyobraźnię. Podobnie jak pomieszczenie z ukrytym przejściem, które według oświadczenia przewodnika wykorzystywane było przez funkcjonariusza KGB. Jednym z bardziej charakterystycznych miejsc jest kantyna, ogromna stołówka, która niegdyś tętniła życiem. Nie zabrakło także masarni i ubojni, które zapewniały samowystarczalność osady. Miasto posiadało również szkołę i przedszkole. Na jednej ze ścian zachowała się mozaika, która na pierwszy rzut oka wydaje się być niepozorna, jednak po zobaczeniu jej z bliska widoczny jest ogrom pracy i zaskakujący materiał, którym okazała się być kolorowa izolacja zdjęta z kabli. W jednej z klas można znaleźć globus z widocznie wytartym svalbardem. Najwidoczniej dzieci tak często wskazywały swoje położenie, że po prostu go starły. Są to detale, które mimowolnie zostają w pamięci. Jednym z tych budynków, które od razu rzucają się w oczy, jest tzw. Dom Wariatów. W Pyramiden budynki mieszkalne były podzielone dla różnych grup mieszkańców. Istniały budynki dla singli, nazywane London czy też Paris, natomiast ten budynek był przeznaczony dla rodzin z dziećmi, które bardzo hałasowały, stąd ówczesna nazwa. Nazwa pozostała, a dźwięki, które wydawane są przez zamieszkałe w nim ptactwo, nawet teraz trafnie ją uzasadniają. Ciekawym miejscem jest również dobrze wyposażona hala z najwyżej na północ wysuniętym basenem świata. Basen według opracowań miał być podgrzewany i uznawany za najlepszy na Svalbardzie.
Jednym z mocniejszych momentów tej wizyty było wejście na dach jednego z budynków. Widok z góry robi spore wrażenie i daje lepszy ogląd na rozkład budynków. Z jednej strony opuszczone miasto, z drugiej lodowiec Nordenskjöldbren i bezkres Arktyki. Na osi głównego placu znajduje się najdalej na północ na świecie wysunięty pomnik Lenina. Popiersie skierowane jest w stronę lodowca, niemal symbolicznie, jakby patrząc w pustkę przemawiał już nie do ludzi, a jedynie do surowej przyrody. W hotelu, podobnie jak w innych częściach Svalbardu, obowiązuje zdejmowanie butów przy wejściu. Są też oczywiście szafki na broń palną. Na zewnątrz budynków mieszkalnych można zauważyć metalowe pojemniki, zamontowane za oknem, które dzięki panującym warunkom w praktyce pełniły funkcję lodówek. Po mieście swobodnie przechadzają się renifery svalbardzkie, zupełnie nie przejmując się ludzką obecnością. Ciekawostką jest, że na terenie miasta zasadzono specjalny gatunek trawy, która o dziwo bardzo dobrze się przyjęła. To jeden z niewielu zielonych elementów w tym surowym krajobrazie. Pyramiden to nie jest zwykła atrakcja turystyczna. To miejsce, które pokazuje, jak szybko potrafi zniknąć nawet najlepiej zorganizowane miasto i jak natura odzyskuje to, co do niej należy. Dziś Pyramiden jest dosłownie miastem widmem, lecz stanowi jednocześnie surową lekcję historii, polityki i ludzkich ambicji. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach. Nie zapomnijcie również zobaczyć pozostałych odcinków z serii o Arktyce, zarówno o najwyżej położonej miejscowości na świecie, o wyprawie na olbrzymi lodowiec, jak również o rosyjskim mieście w środku Norwegii. W przyszłym odcinku dodatkowo sprawdzimy, co ciekawego można tu zjeść. Mam nadzieję, do zobaczenia.